Były oficer wywiadu i członek zespołu Pentagonu do spraw UFO zeznał w środę przed Kongresem, że Stany Zjednoczone posiadają pozaziemskie technologie, a władze od dekad ten fakt ukrywają. Grusch twierdził, że w różnych rządowych agencjach są składowane nienaruszone bądź częściowo naruszone pojazdy obcych, że w pojazdach znajdowano ciała pilotów o pozaziemskim pochodzeniu. Generalnie opowiadał takie historie, że głowa mała, dlatego też dzisiaj zrobimy sobie przegląd, moim zdaniem, najciekawszych fragmentów przesłuchania z moim minimalnym komentarzem, a jeżeli będziecie chcieli więcej, to ja nie widzę najmniejszych problemów. Jeżeli temat Was zainteresuje, to będziemy go przeplatali z bieżączką i częstotliwość odcinków będzie uwarunkowana od tego, co się dzieje na świecie, no i oczywiście u braci ze wschodu. Tymczasem zapraszam. Witam Was. Zaczynamy od kluczowego wniosku płynącego z zeznań świadków pod przysięgą. Nie jesteśmy sami. Zaobserwowano niesamowite technologie. Stany Zjednoczone są w posiadaniu takich technologii oraz ciał pozaziemskiego pochodzenia. Mr. Grusch, finally, do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. And where? I know the exact locations, and those locations were provided to the Inspector General and some of which to the intelligence committees. I actually had the people with the first-hand knowledge provide a protected disclosure to the Inspector General. At one point, you had said that there has been harmful activity or aggressive activity. Has any of the activity been aggressive, been hostile in your reports? I know of multiple colleagues of mine that got physically injured, and the activity. And I got by UAPs or by people within the federal government. Both. Okay, so there has been activity by alien or non-human technology and or beings that has caused harm to humans. I can't get into the specifics in an open environment, but at least the activity that I personally witnessed, and I have to be very careful here because they tell you never to acknowledge tradecraft, right? So what I personally witnessed myself and my wife was very disturbing. David Grusch odpowiada twierdząco na pytanie Jareda Moskowica, że pozyskano pozaziemską technologię. Mr. Grusch, as a result of your previous government work, have you met with people with direct knowledge or have direct knowledge yourself of non-human origin craft? Yes, I personally interviewed those individuals. Grusch odpowiada kongresmence Cortez, że może jej podać lokalizacje i nazwy niepotwierdzonych rządowych programów, które zajmowały się pozyskiwaniem technologii UFO. For the record, if you were me, where would you look? Titles, programs, departments, regions, if you could just name anything. And I put that as an open question to the three of you. I'd be happy to give you that in a closed environment. I can tell you specifically. Thank you. Commander Fravor? And I would say, and I've told people that you have to know where to look. They're not going to divulge it to you because of the classification levels. But if you know where to look and who to talk to, which is exactly what Mr. Grusch can point you, then you have them. Okay. Mr. Graves? I was an operator, so I was depending on folks like Mr. Grusch to do that homework. Grusch twierdzi, że istnieją ciała nieludzkich, pozaziemskich pilotów, którzy zostali wyciągnięci ze statków. Intelligent extraterrestrials. Something I can't discuss in public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Odpowiadając na pytanie kongresmenki Pauli Luny, twierdzi, że ujawniając informacje na temat stanu wiedzy Stanów Zjednoczonych odnośnie pozaziemskiej technologii, boi się o życie własnej rodziny. I just wanted to follow up on
Representative Raskin's questions. In the last couple of years, have you had incidences that have caused you to be in fear for your life for addressing these issues? Yes, personally. Okay. Yeah. I just want everyone to note that he's coming forward in fear of his life. To put in perspective, if they were really not scared about this information coming out, why would someone be intimidated like that? Pada także bardzo ważne pytanie odnośnie miejsc katastrof UFO. Czy te zdarzenia zostały... Satellite imagery. Let's talk about satellite imagery. We have satellites all over the place, some that we're aware of and many that we're not aware of, right? We're taking pictures of everything at every point and second. Mr. Grusch, are you aware, do you have direct knowledge, or have you talked to people with direct knowledge that there are satellite imagery of these events? That was one of my primary tasks at NGA, since we process, exploit, and disseminate that kind of information. I've seen multiple cases, some of which, to my understanding, and of course I left NGA in April, so that's my information cutoff date. But I personally reviewed both what we call overhead collection and from other strategic and tactical platforms that I could not even explain prosaically. And I have a degree in physics, by the way, as well. And I am aware that you guys have not seen these reports, unfortunately. And I don't know why. Do you have direct knowledge, or you had spoken to people with direct knowledge that this imagery applies to crash sites, crash imagery? I can't discuss that in an open session. Okay. A tutaj fragment odnośnie zaawansowanej technologii UFO, która póki co jest poza zasięgiem człowieka. You both described UAPs and formations and the way they are observed in space or in our air, and the way that they move is essentially ways in which current technology or aircraft that we know of are unable to actually function or move. And so will you just, for the public record, again, once again, just briefly just either describe or note that aircraft that are being witnessed, particularly by the 30 folks that you're working with, are essentially outside the scope of anything that we know of today and the technology we have today. Mr. Graves, Mr. Fravor? Yes, the objects that are being seen by commercial pilots are performing maneuvers that are unexplainable due to our current understanding of our technology and our capabilities as a country. And that applies for the military as well. Mr. Fravor? Yeah, I concur with that. We have nothing that can stop in midair and go the other direction, nor do we have anything that can, like in our situation, come down from space, hang out for 3 hours and go back up. Tego typu historii było więcej, sporo więcej, więc jeżeli jesteście ciekawi, to możemy zrobić dokładkę, a jeżeli po dokładce będzie wam mało, no to możemy sobie zrobić z tego leitmotiv, aż wyczerpiemy wszystkie wątki. Po prostu dajcie znać w komentarzach oraz w ocenie tego filmu. A co ja na ten temat sądzę? Otóż, o ile wierzę, że gdzieś w kosmosie istnieje życie, co jest w sumie potwierdzone przez jakieś bakterie, które zostały przytargane na Ziemię, nie wykluczam, że istnieje pozaziemskie, inteligentne życie, może bardzo inteligentne, może nawet i kurewsko inteligentne, ale jeżeli chodzi o zeznania przed kongresem, to uważam, że trochę w tym cyrku, trochę zabawy, a najwięcej robienia z nas tak zwanego tata wariata. Żadnych dowodów nie było, bo wszystko tajne. No owszem, chłop, tak jak pozostali świadkowie, zeznawał pod przysięgą, ale już teraz ta agencja Pentagonu stwierdziła, że to jest kłamstwo. Wszystkiemu zaprzeczyła. I myślicie, że on będzie ścigany? To jest wszystko system. Dlaczego rząd Stanów Zjednoczonych jest nagle zainteresowany zmianą publicznego postrzegania tematów typu UFO, UAP czy istoty pozaziemskie? Przecież to nigdy nie dzieje się bez przyczyny. Dlaczego akurat teraz? I bez względu na prawdę obiektywną, czy rzeczywiście jest kontakt z obcą cywilizacją, czy są jakieś szczątki przechowywane w magazynach, czy jakieś badania nad nimi się odbywają, czy to wszystko jest bójdą na resorach, tą podstaw zamysłu tego typu przesłuchania jest zmiana, jest formatowanie opinii publicznej, a to zawsze sprowadza się do 1, 2, 3, 4, 5. niewykluczone, że Amerykanie chcą wykonać ucieczkę do przodu,
i mocno zainwestować w program kosmicznego wyścigu, który już się zaczął. Możliwe, że wymaga on większej ilości nakładów i jest potrzeba urobienia opinii publicznej. Może chodzi o zasianie ziarna niepewności, że coś tam ludziom nad głową lata, ale rząd ich obroni. Może służby się między sobą żrą. Nie wiem. Ale wiem jedno, to nie jest to, na co wygląda. Politycy takich wygibasów nie robią bez powodu. No i to tyle ode mnie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv od sypywania, gdzie są filmy archiwalne w morzu krótkich filmików na tematy różne i różniste. Zapraszam także na mój kanał poboczny, gdzie gram w gry komputerowe, oczywiście tylko dla osób, które ta tematyka interesuje, nic na siłę. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.